Serdecznie zapraszam do odcinka 153 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Kabaliści – reaktywacja część 9. W poprzednim odcinku opowiedziałem o kabalistycznym Żydzie z Londynu. W tym odcinku opowiem więcej szczegółów o tej postaci. Rosnący szacunek dla Falka wśród żydowskiej społeczności zaowocował tytułem naczelnego rabina oraz rabina nowej synagogi. Jednakże wzbudziło to oburzenie jego współwyznawcy Emdena, który potępił Falka jako fałszywego Mesjasza, żerującego na chrześcijańskiej łatwowierności. Falk twierdził, że swoją wiedzę i pozycję zdobył dzięki praktycznej kabale i chełpił się umiejętnością odnajdywania ukrytych skarbów. W sidła fałszywego Mesjasza wpadł bogaty kapitan, którego fortuna wkrótce przeszła w ręce Falka, a ofiara musiała korzystać z jałmużny rabina. Pomimo tego nadal bogaci chrześcijanie sponsorowali Falka, który wydawał ich pieniądze na swoje tajne żydowskie braterstwo, rozgłaszające jego nadzwyczajne umiejętności. O jednym z chrześcijańskich poszukiwaczy wiedzy okultystycznej wspomina żydowska encyklopedia. Archenholz wspomina o królewskim księciu, który chciał zwrócić się do Falka o pomoc w poszukiwaniu kamienia filozoficznego, lecz odmówiono mu dostępu. Chaim Azulai, uczony rabin z Jerozolimy, wspomina, że gdy był w Paryżu w 1778, powiedziano mu, że Baal Shem z Londynu nauczał kabały markizę de Crona. Falk utrzymywał bliskie stosunki z baronem Theodorem Neuhoffem, niemieckim wojskowym, dyplomatą, agentem i awanturnikiem, a nawet królem Korsyki od 1736 roku. Jednakże głównymi przyjaciółmi żydowskiego oszusta byli londyńscy bankierzy Aaron Goldsmith i jego syn. Prowadzenie lombardów i udana spekulacja pozwoliły mu zgromadzić ogromną fortunę. Pozostawione pieniądze przeznaczył na cele charytatywne i nadzorcy Zjednoczonej Synagogi w Londynie nadal co roku rozdają pewne sumy z fortuny Falka dla biednych. W londyńskim Gentleman's Magazine autor artykułu o żydowskiej kabale dr Adler wspomina o Falku, chociaż nie wymienia jego nazwiska. Adler pisze o Falku: ochrzczony Żyd, największy łotr i złoczyńca na całym świecie, który był więziony wszędzie i wygnany ze wszystkich krajów, w Niemczech, a także czasami publicznie chłostany, tak że jego plecy straciły całą starą skórę i stały się jak nowe. Pomimo tego Falk nadal popełniał swoje łotrostwa, które stawały się coraz gorsze. Pisarz twierdzi, że kabalista Falk zaoferował mu nauczenie pewnych tajemnic, ale wyjaśnił, że zanim rozpoczną jakiekolwiek eksperymenty ze wspomnianymi boskimi tajemnicami, muszą najpierw unikać wszystkich kościołów i miejsc kultu jako nieczystych. Następnie Falk zobowiązał nowicjusza do zachowania tajemnicy pod bardzo surową przysięgą. Nakazał mu ukraść protestantowi Biblię hebrajską, a także wydobyć funt krwi z żył uczciwego protestanta. Zgodnie z poleceniami Falka nowicjusz okradł protestanta ze wszystkich jego dóbr, ale oddał magowi około 3/4 funta swojej krwi. W artykule Adler opisuje ceremonię inicjacji. Następnej nocy około godziny 23 obaj poszliśmy do mojego ogrodu, a kabalista umieścił krzyż splamiony moją krwią w każdym rogu ogrodu,
a na środku ogrodu potrójny krąg. W pierwszym kręgu wypisane były wszystkie imiona Boga w języku hebrajskim, w drugim wszystkie imiona aniołów, a w trzecim pierwszy rozdział świętej Ewangelii świętego Jana. A wszystko to było napisane moją krwią. Kabalista dopuścił się rytualnych okrucieństw na koźle i historia o Baal-Szemie z Londynu, opisana przez doktora Adlera, wydaje się zbiorem nonsensów. Jednakże autor traktuje ją bardzo poważnie. Falk zmarł 17 kwietnia 1782, a epitafium na jego grobie na cmentarzu przy Globe Road świadczy o jego doskonałości i ortodoksji. Tutaj pochowany jest sędziwy i czcigodny człowiek, wielka osobistość, która przybyła ze wschodu, utalentowany mędrzec, adept kabały. Jego imię było znane aż po krańce ziemi i odległe wyspy. Zadziwiający jest fakt, że Saint-Germain i Cagliostro pojawiają się w każdym opisie XVIII-wiecznych magików, natomiast brak jest tam postaci Falka, znanej ze swych mocy w Anglii, Francji i Niemczech, odwiedzanej przez królewskiego księcia w sprawie kamienia filozoficznego. O Falku wspominają jedynie dzieła judaistyczne i masońskie, nieprzeznaczone dla szerokiej publiczności. Potwierdza to powiedzenie André Barona: pamiętajmy, że niezmienną zasadą tajnych stowarzyszeń jest to, że prawdziwi autorzy nigdy się nie ujawniają. Powstaje więc pytanie, czy żydowski magik i kabalista Falk był powiązany ze stowarzyszeniami masońskimi. W relacjach związanych z Falkiem słowo masoneria w encyklopedii żydowskiej nie pojawia się ani razu. Jednakże na jego osobliwym portrecie jako wielkiego Baal-Szema widzimy go trzymającego w dłoni cyrkiel, a na stole, przy którym siedzi, leży podwójny trójkąt, czyli pieczęć Salomona, znana wśród Żydów jako tarcza Dawida, która stanowi ważny symbol masonerii. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 153, w którym opowiedziałem o żydowskim kabaliście z Londynu, Hadzim Samuelu Falku. Serdecznie zapraszam do odcinka 154 pod tytułem Kabaliści Reaktywacja, część 10.